Testuje i komentuje Piotr Karolewski. Zapnijcie pasy, ruszamy! Also, allerseits, heute will ich dir präsentieren Audi RS3, czyli typowe Vorsprung durch Technik w małym miejskim hot hatchu. Czysty hot hatch, czyli znowu pod maską kultowe 2,5 TFSI, napędzające oczywiście 4 koła dzięki napędowi Quattro, ale w tym modelu jest już to nowe Quattro z opcją oczywiście Drift Modu, to tym bardziej w tą piękną angielską pogodę w niemieckim samochodzie sprawdzi się na pewno znakomicie. Dzięki uprzejmości Audi Polska oraz Tomka Kuchara, który wyszkoli mnie, jak tym samochodem pięknie latać bokiem, zobaczymy czysto sportową jazdę, oczywiście na mokrych warunkach, czyli na ciekawszych warunkach, bo nieprzewidywalnych. Zapraszam! No dobra, no to jedziemy sobie. To ja jeszcze raz to powiem. Ośrodek to nie jest tor wyścigowy, to jest ośrodek doskonalenia techniki jazdy. Śliski asfalt, a do tego jeszcze dzisiaj mokry, także musicie uważać. Myśmy specjalnie ułożyli taką trasę, żeby było ciężej, a do tego wszystkiego to jest chyba najtrudniejszy zakręt, jaki można sobie wyobrazić. Nie dość, że potrójnie zacieśniający się, to jeszcze spadki nie są w tą stronę, co trzeba, że to nawet gołym okiem widać. Tu jest podwójny prawy, który jest super ciężkim wyzwaniem, a od tej sekcji już mamy, słuchaj, wyznaczone w taki sposób pachołki, jak zawężone. Dlaczego? Żeby zmusić kierowców do bardzo precyzyjnej jazdy, ale tym samochodem to jest bez problemu możliwe. I taki łosiek, na którym sobie jeszcze przyspieszamy. Zobaczcie, na wyjściu 80 parę na godzinę. O, z łosia, kurde. Jak na taki pseudo-łosik to jest. Ale widzicie, na wyjściu z tego jest 82 km na godzinę, co połączenie śliskiego bardzo asfaltu, mokrego, no jest naprawdę rezultatem godnym uwagi. Sprawdź stronę doradca samochodowy.pl. Pomożemy Ci dobrać samochód do Twoich potrzeb od A do Z. Niezależnie czy nowy, używany, w finansowaniu czy za gotówkę. Zapraszamy! Jeszcze, dalej. Mocno. Tak jest. I trzymaj lekki hamulec na wejściu w zakręt. Dotul i prostuj z gazem. Pięknie. I do lewej już. Tak jest. I jedziemy. I jedź. Mięciutko dohamuj, żeby tylko skleił. I odjeżdża już prostując do prawego. Tak jest. I jedziemy dalej z gazem. Miękko dohamuj, hop. I wtul nas i z gazem. Pięknie. I miękko dohamuj, przytrzymaj, żeby... I z gazem. Bo droga jest wyprofilowana Tak, na zewnątrz. w drugą stronę niż powinna, nie? Tak jest. I mięciutko, hop. Tak jest. Pięknie. I włosia. Lewo, hop. I prawo. I do hamowania. Jest lekko ślisko, nie? W sensie mokro. Ale i tak klei jak głupia, nie? Tak. Masakra. Jak projektowaliśmy imprezę, tą, na której dzisiaj jesteśmy, wspólnie z szefostwem z Audi, to stwierdziliśmy, że musimy stanąć na głowie, żeby pokazać Wam coś, co moim zdaniem jest na chwilę obecną niespotykane i jest chyba ewenementem, muszę powiedzieć. Mianowicie, zobaczcie, bo Wy jeździliście już tu, czy nie? Jeździliście po białym. Ja tutaj jeżdżę po czarnym od 9 dni. I zobaczcie, chciałem Wam zwrócić uwagę na coś super fajnego. Zobacz, auto jedzie, 4-kołowy poślizg. Zobacz, jak w WRC. To jest normalnie, tak się jeździ, czy tak potrafiło jeździć autami, tak potrafiły jeździć auta w WRC. Zobaczcie, 4-kołowy poślizg. I teraz zobaczcie, jeszcze fajność jedną zrobimy. Zobaczcie, w takim dużym poślizgu, cyk, bum, drugi bieg i od razu przyjmuje. Widziałeś to? Nie ma wielu samochodów na rynku, które potrafią po pierwsze tak pojeździć bokiem, a po drugie potrafią przyjąć. Masz, dziękuję. A po drugie potrafią przyjąć na tak dużym przeciążeniu, na odcince, bum, kolejny bieg. Ja tak trochę dzisiaj kuleję z tym moim łokciem, ale jakoś mam nadzieję, że dam radę. To jest fajność, którą chcieliśmy pokazać i chyba warto, zgodzicie się, nie?
No to wyróżnia restoranową, tak? Jednak ten napęd jest inny w końcu. Fantastycznie. Trzymaj się bliżej lewej strony, za bramką, śmiało, gazem w podłogę, jak zacznie się płyta pod prawymi kołami, awaryjne hamowanie. Dobra. Śmiało, przyspieszamy. Mocno hamujesz w podłogę i trzymasz do pełnego zatrzymania. Jak widzisz, delikatna korekta kierownicy, spokojnie wystarczyła, żeby ten samochód trzymać w torze i zaraz będziemy hamować śliskiem. Na razie możemy sobie jechać. Porównasz, jaka jest faktycznie różnica. Całkiem na śliskim. Dokładnie. Środkiem białej płyty. Stopniowo zwiększaj prędkość, a w tym przód będzie miał tendencję do wyjeżdżania na zewnątrz. Skręć mocniej teraz. Jeśli czuć ten moment, kiedy on jakby zaczynał się obracać, ale po prostu to jest ten moment, kiedy to zaczyna przychać do środka zakrętu. Przełączyć tryb na RS Performance. Od razu będzie nieco bardziej następny, będzie pozwalał trochę więcej częściowo wyłączona stabilizacja, ale ten system dba przede wszystkim o najlepszy czas na torze, tak? Więc będzie prowadził Cię do środka zakrętu, gdzie ma skierowaną kierownicę dalej przełączone RS Torque i teraz będzie miał większą tendencję do nadsterowności. Nadal tak pierwotnie włączona stabilizacja na połowę, dbająca o kąt i operowanie gazem. Zrób sobie takiego flipa od prawej do lewej z lekkim gazem. Zacznij od około 25 na godzinę, jadąc środkiem. I taki lekki flip prawo-lewo z dodaniem gazu jednocześnie zaciśniając. Teraz prawo-lewo i gaz. Jest to moment, kiedy od razu się zacznie lekko nadstawiać. Ładnie prawo-lewo. Ładnie w złożeniu. Musimy dbać o prędkość. W ogóle maksymalna prędkość na tej płycie, żeby jechać przyczepnie, no to mamy około 44 na godzinę, tak? Więc w poślizgu 37, żeby się utrzymać, jak będzie się zwiększała, będzie to wyrzucało na zewnątrz. Dobra. Jeszcze raz? Dobra. Śmiało. Do środka zakrętu patrzymy. Cały czas musisz Za szybko, no. obserwować prędkość. Okej, a to tak wszystko naraz trzeba obserwować. Dokładnie. Jak to im bardziej delikatnie to robisz, tym chętniej on się słucha. Zjedziemy sobie na szarpak. No i dobra. Jak sobie widzisz, nie było dużo do kręcenia kierownicą. Miałeś trochę czasu na reakcję, nie było problemu. Wyjedźmy tą brameczką. Dawaj, śmiało gazem. I mocno hamuj. Trzymaj hamulec. Dużo mniejsza prędkość, droga hamowania prawie że 2 razy dłuższa. No, bardzo Także ślisko. różnica na wierzchni jest widoczna. I gazem. I prowadź lekki gaz, lekki gaz, 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 gaz. Po prostu wyjechał, ale tak jak widzisz, jeśli chodzi o utrzymanie kierunku jazdy. Ale fajnie wychodzi jakby z takiej już sytuacji krytycznej i tak jeszcze może z niego wyjść, nie? To jest no 4-napędówka, tak? Dokładnie. Ale też nie ma tendencji do poszerzania, bo zostaje w zasadzie w swoim torze jazdy, ciągnąć już tylko tym przodem. I bez procedury gaz podłody. Bez większego problemu tor jazdy jest No fajnie tam utrzymany. po kolei każde koło tam utrzymał w miarę przyczepności i równo szedł. Przede wszystkim szybko. No, Stabilnie, a wolno to nie jest problem z systemami. no to już uroki 4-napędówki, że no jednak potrafi się fajnie napędzić. Prędkość taka? Jeszcze troszeczkę dodaj. No, szybko wygasisz tą pierwszą reakcją, więc nie ma dużego problemu z pokonaniem. Jak Ci się podoba RS3? Jest inna niż była tamta, bo tamta No, strasznie purzyła przodem, bo jednak ma ciężki, duży silnik, a ta faktycznie jest taka, że się robi takim wyjeżdżającym 4-napędówką z zakrętu, nie? Nawet jak widzisz, przegniesz za bardzo z tym próbą driftu, to wyciągasz go gazem, nie? I tak samo jeśli chcemy to zacznie, to po prostu moment na tylne prawe koło, w zasadzie całe, nawet 1730 Nm i po prostu całe jedno koło ciągnie. Tak, fajnie, bo jest inny charakter, nie? Auto niby wizualnie jest trochę bardziej grzeczne, ale jest inny charakter układu napędowego kompletnie, tak? Grzeczne? No w tych kolorach już jest krzykliwe, tak? Zielone albo czerwone. Czarna jest taka w miarę grzecznawa, nie? Natomiast faktycznie układ napędowy jest dużo bardziej no zabawowy, a o to chodzi w tym samochodzie. Tego auta nie kupuje nikt, żeby jeździć po mieście zdroworozsądkowo, nie? No tylko ktoś, kto chce jakieś emocje od samochodu. Na pewno tak, albo mieć auto uniwersalne i na dojazdy do pracy tak. i do pojechania na tor. No jako daily.